Mam takie poczucie, że żyjemy albo z błędną wiedzą, albo z totalną nieświadomością, albo z taką absolutną kategoryzacją, która powoduje, że w naszej głowie, w naszych głowach ta myśl dotycząca tego, że ktoś jest spoza tego obrębu, że tak powiem, wiary katolickiej, czyli tej akurat w naszym kraju dominującej, no to jest jakimś dziwolągiem. Wracam sobie teraz do początku naszego związku, bo to taki ważny bardzo moment. Nie dlatego, że nie tylko dlatego, że po prostu zaczęliśmy wtedy ze sobą być i to było piękne, ale też dlatego, że to był moment, w którym po raz pierwszy ta wiara w naszej relacji się pojawiła. To było na studiach i to był jeden z najtrudniejszych momentów w moim życiu osobistym, dlatego że dowiedziałam się na 3. roku studiów, że moja mama zachorowała na nowotwór. I pamiętam, że byliśmy przed egzaminem z profesorem Frymetem z Maski i siedziałam na naszej uczelni, w naszym budynku we Wrocławiu, na parterze, taka porażona tą wiadomością, taka zmiażdżona tym, że to się wydarzyło, a też wydarzyło się coś, czego najbardziej się obawiałam przez całe życie, więc to też jest wszystko ciekawe w pryzmacie właśnie tej relacji w ogóle ze Stwórcą. I pamiętam, że jak już mnie odszukałeś, to wziąłeś mnie za rękę, wziąłeś mnie do swojej kawalerki i pierwsze co jakby zrobiliśmy, to uklęknęliśmy i się pomodliliśmy, nie? I to był taki początek takiej wspólnej drogi i takiego połączenia duchowego, który był dla mnie czymś wspaniałym. No właśnie, i później jest moment, w którym przeprowadzamy się chwilę po tym do Łodzi i zaczynamy trochę intensywniej rozmawiać o tym, jak my tę wiarę postrzegamy, nie? I to, tak jak wymieniłaś we wstępie, 9 lat temu. Dobrze policzyłam? Dobrze 9 lat policzyłam. temu. 9 lat 2000, myślę, gdzieś 15 rok, prawda? 2026 się to- zaczął, no blisko dychy. Nie, W no, to 2015 w czerwcu 10 lat. zdaje się tutaj 10 lat pierwsze już mamy za sobą. próby Czyli odjęłam zacząłem. nam rok. No. I pamiętam, że mamy te bardzo intensywne rozmowy o sprawach duchowych i wtedy to jeszcze nie są rozmowy najłatwiejsze, bo oboje jesteśmy chrześcijanami, no właśnie, ale każdy z nas ma inny korzeń, nie? I tutaj zapisałam sobie, że myślę, że warto rozwinąć taką myśl, więc jeżeli zechcesz, to też Cię o to poproszę, związaną z pewnym stereotypem myślenia, który mam takie poczucie, że jest w nas, Polakach, zakorzeniony, czyli mam na myśli takie kategoryzujące podejście do innego niż katolicki odłamów chrześcijaństwa, że świadkowie Jehowi to absolutnie nie, że zielonoświątkowcy to... Jehowcy, tak, tak to nie, że zielonoświątkowcy to jest takie kultowe. Cenne, że podniosłaś. Myślę, że nadal mniej gdzieś ludzi niż więcej, chyba na przykład nazwę tej organizacji, tego ruchu myślowego, duchowego, religijnego, jakim są właśnie Świadkowie Jehowi, a tak dokładnie się nazywa Organizacja Świadków Jehowy. Zdaję sobie sprawę z tego, że tak się nazywają. No tak, mnie tylko, przepraszam, tak w środku tej myśli, tego pytania, które chcesz, ale nieraz nigdy nie byłem świadkiem Jehowy, ani ja, ani moi rodzice, przez żaden fragment mojego życia, mimo że przy różnych ruchach myślowych i denominacjach, bo tak mówimy właśnie na, można powiedzieć, jakby różny kierunek wierzenia, myślenia, w obrębie nawet chrześcijaństwa, czyli tematu, który dotykasz, że to nie są różne religie,
jest pewna wspólna baza w Tak. pewnej niezwykłej istocie. W związku z czym się nazywają one chrześcijaństwem, ale denominacji jest dużo. I chciałem tylko powiedzieć o tym, że nie raz, nie dwa i nawet nie 10 w swoim życiu zostałem nazwany, a nawet zwyzywany od Jehowca. tak, Chociaż nigdy nim nie byłem. Więc jest- już chyba zaczynam coś tutaj, chyba o to chcesz jakby zahaczyć Tak, i to jest w ogóle zapytać bardzo przykre. No odpowiedź. właśnie, bo sobie napisałam później, że zielonoświątkowcy to sekta, nie? Czyli takie hasła padają, a inne odłamy, o których bardzo często nawet nie wiemy, że istnieją, no to już w ogóle co to jest, czym one, że są, nie? No bo mam takie poczucie, że żyjemy albo z błędną wiedzą, albo z totalną nieświadomością, albo z taką absolutną kategoryzacją, no, która powoduje, że w naszej głowie, w naszych głowach ta myśl dotycząca tego, że ktoś jest spoza tego obrębu, że tak powiem, wiary katolickiej, czyli tej akurat w naszym kraju dominującej, no to jest jakimś dziwolągiem, nie? To jest odmieńcem, nie? A tak nie jest, no nie? A tak nie jest. No, tak sobie myślę o tym wszystkim tutaj, wiesz co, w ogóle w którą, bo to jest też wiadomo, obszerny bo to jest temat, tak nie? obszerny Dzisiaj- temat, że Ja chyba dziś, wiesz co, bardziej chciałam jakby faktycznie, bo myślę, że sobie któryś odcinek nawet poświęcimy stricte Okej. temu obszarowi, bardziej faktycznie jakby taką, zatrzymać się po nad tą pier- myślą tej mhm, inności, okej. nie? Więc Tej nieświadomości. takie dwie rzeczy mi przychodzą jakby główne. Faktycznie jedna, że tej świadomości dotyczącej tego, że tych ruchów, denominacji i tego też, jakie one w sobie niosą wartości, wiarę w jaki właśnie na przykład plan, w jakie rozumienie tego, jak my wierzymy Słowa Bożego, albo tego, że nie jedna jakaś denominacja, ruch czy kościół Tak. dodaje do tego inne podręczniki, które mówią, że to się jakby totalnie uzupełnia, że to powinno być, ale razem z tym, nie? Mam nadzieję, że to jasne, nie? Co, Tak, myślę, że tak. co powiedziałem, więc świadomość myślę, że faktycznie jest taka bardzo mała i szkoda, bo przez to taka z perspektywy ludzkiej krzywdząca dla Boga. Mam takie przekonanie. A druga sprawa jest taka, że w związku z tym, co się zadziewa obecnie w tym punkcie teraz historii ludzkości, w którym jesteśmy, na przykład też w naszym kraju, Polsce, czyli tam 2020, teraz mamy 6, nie? Rok dosyć świeżo się zaczął, to druga moja myśl jest taka, że jeszcze jak byłem tym nastolatkiem właśnie tam nieraz zwyzywanym od Jehowca, to wtedy nasz kraj był taki na pewno bardziej jeszcze konserwatywny, a teraz następuje jednak spory front odejścia od kościoła rzymskokatolickiego wśród naszych rodaków, więc trochę się to wszystko rozluźnia. Tylko teraz uwaga, czyli tak, rozluźnia się może takie, tak jak powiedziałaś, to, że tam jesteś odmieniec, dziwak, napiętnowanie, bo teraz z kolei zaczyna wszystko wędrować w drugą stronę, że wszystko można. Wszystko można, tylko się szanujmy, nie róbmy sobie krzywdy. Tak to jasne. idzie. Czyli nie ma reguł, jest jedna reguła, nie rób sobie krzywdy. Też bardzo dyskusyjna sprawa, jak to wygląda z tą wolnością i z tymi przekonaniami. I kiedy się zaczyna jednak w tym nierobieniu krzywdy, krzywda wynikająca z czegoś, czyli poluzowuje się jakby ten temat w tym aspekcie, ale pewna nieświadomość, taka jakby społeczna ignorancja na temat tego, że może być droga
do rozumienia Stwórcy, do Boga i jaki temu towarzyszy, w jaki sposób jest budowana ta relacja, czyli czy to jest przez sakramenty, przez konieczność ich powtarzania, wykonywania rytuałów, rytualność, religijność, czy jest potrzebna, czy nie. Tej wiedzy niestety jakby nie ma, to się nie poszerza. Czyli mówię, liberalizm się zwiększa, ale świadomość w nieznacznym stopniu. Może trochę tak, poprzez to, że się stał powszechny bardziej dostęp do wiedzy, internet, że szybko ktoś usłyszy, to znaczy, że kim jeżeli tam wiesz, to jesteś. wtrącę Ci się, wydaje mi się, że jednak się to zmienia, bo mam takie poczucie, że nawet my chrześcijanie więcej o sobie wiemy i bardziej się łączymy. Nawet patrzę na te koncerty uwielbieniowe wszelakie, które mają miejsce i że kiedyś myślę, że nie spotkałbyś na takim koncercie, jak nawet jeździmy do Warszawy, wiesz, do Now Church i tak zwany TIOT. Tam przecież kilkukrotnie ja tam spotkałam, że nawet mówili, nawet księdza spotkasz, wiesz, i tak dalej. Więc z jednej strony zgodziłabym się z tym, co mówisz, a z drugiej strony mam takie poczucie, że my jako chrześcijanie się też zjednoczyliśmy bardziej, wiesz? Ja myślę, że trochę jest więcej tego miksu, że wcześniej ten tak zwany miks chrześcijański nie następował. Nie mówię, że to jest w jakiejś nie wiadomo jak ogromnej skali, ale że jednak on ma miejsce po prostu. Takie jest moje odczucie też, nie? Jasne. Natomiast... No tak, ale to prawda, to nie tutaj jedno drugiego nie wyklucza. Ja właściwie bardziej mówię, że dodaję do tego, że z jednej strony to, o czym Ty powiedziałeś, a z drugiej mówię, mam taką obserwację, nie? Związaną z pewnego rodzaju takim też spotykaniem się. Nawet powstał teraz, przepraszam, umknęła mi nazwa, ale powstał w Kościele katolickim taki ruch dość konkretny. Cała ekumenia który generalnie ekumenia jest. przecież dąży też do tego, żeby się spotykać, rozmawiać i wspólnie po prostu działać, nie? Tak, co jest ciekawe też, że jest to sprawą taką wartą też analizy. No jasne, tak, I oczywiście. powiem tak delikatnie, taką dyskusyjną. Ale ona w jakiś sposób między nami musiała mieć miejsce, otwartość na pewno z serc i na dialog i na rozmowę. No tak. Bo to, co się wydarzyło jakby pomiędzy nami w tym zakresie właśnie wzajemnego słuchania, w związku z tym, że mamy inne korzenie, jest takie znaczące. No to nawet nawiązujesz do mojego takiego ostatniego dzisiaj pytania. Ono brzmi tak. Co Ci dało spotkanie ze mną, jeśli chodzi o materię duchową? Okay. No właśnie, bo dużo tych innych spojrzeń na pewne kwestie jest, bo oboje mieliśmy od zawsze, można by powiedzieć, rozbuchanego ducha, ale wtedy, na początku, kiedy się spotkaliśmy, bardzo dużo nas różniło, nie? Więc co Ci dało spotkanie? No, czyli wspaniale, czyli faktycznie wyszło tak, jakby, żeśmy troszeczkę tutaj proroczo wcześniej weszli w dyskusję na ten temat, bo to, co przed chwilą powiedziałem, to kiedy Ty nawiązałaś właśnie do ekumenii, co ja też podkreśliłem, jakby, że ważne, że sprawa jest delikatna i to... powiem jakby też to jasno, że wcale nie zakładam tego za jakby za skończone dobro, bo może dojść do degrengolady pewnej wówczas i że jakby tylko pewnych punktów, które są styczne, brania, wiesz, za te ujednolicające i ogromne wartości różne, rozszyfrowane, odebrane, po prostu jakby uciekają i się rozmywają, mogą się rozmyć, nie? Więc światło wówczas nie postępuje, nie idzie do przodu, nie ma progresu, tak? Dlatego tak staram się tutaj jakby powiedzieć co mam na myśli, mówiąc tak ogólnie o ruchu ekumenicznym.
A z drugiej strony właśnie to spotkanie z Tobą bardzo i wierzę gorąco, że to ten kreator i stwórca postawił mi Ciebie na drodze, że żeśmy się lata temu spotkali w szkole teatralnej we Wrocławiu, że to też jest częścią takiego dobrego jego planu dla mojego życia, że to spotkanie z Tobą to moje serducho, które w tych kwestiach, czyli rozumienia pewnych prawd biblijnych, założeń, zasad, doktryn, tak się nie mówi, faktycznie potrzebowało to serce moje zostać obdarte z pewnej hardości, z takiego myślenia ja wiem lepiej, moja prawda jest prawdziwsza. I wymagało to jakby otwarcia się też na taką drogę tak, docenienia i ukochania drugiego człowieka. Zaczęło się od Ciebie, a później zaczęło to promieniować na innych wierzących, którzy wierzą w różnych segmentach właśnie doktrynowych, przekonaniowych w sposób Bo tak inny, nie było. w sposób inny niż ja. Byłem dosyć hardy Okej. w tej kwestii. Zresztą jest jakaś Ale hardy i taka zamknięty, tkanka. i zamknięty. Na dialog, na rozmowę. Nie wiem. Chyba bym to sprowadzał w związku z tym, bo to pewnie gdzieś tam w przyszłości będziemy rozwijać, ale w związku z, że tak mówiąc na razie ogólnie, że ten mój korzeń jest takim korzeniem, czyli wiary, tak, chrześcijańskiej, jest takim nurtem badackim, bym powiedział, czyli takim, który w sumie w swojej gdzieś jakby takiej idei głównie polegał na tym, żeby to pismo czytać, wertować i z tego spróbować jak najwięcej jakby rozkminić. W taki różny sposób. I dla historii człowieka, i jaka tam jest symbolika zawarta, i jaki jest plan, co z przyszłością. O wielu takich rzeczach, których bardzo mało, na przykład, albo przynajmniej w takiej powierzchownej warstwie mało różne inne fronty mówią, albo nie aż tak dużo. No, są różne fronty. Jest front ewangeliczny na przykład, który się bardziej skupia właśnie na tym, żeby nieść Ewangelię, dobrą nowinę, że jest nadzieja dla świata, który z jednej strony, bo mówiłem gdzieś na początku o tym, że jest pięknie urządzony, ale z drugiej strony jest tutaj wiele zła, głównie takiego, które serwujemy sobie jako ludzie, ale też pewnych takich anomalii zdarzających się w naturze, bardzo tragicznych w konsekwencjach, jak jakieś tsunami, tornada i tak dalej, które też zagrażają człowiekowi. Oczywiście nie jestem ignorantem, mam tego wszystkiego świadomość i to wszystko też ważę i studiuję. W każdym razie ten nurt taki korzenny mój jest, tak powiedziałbym teraz gdzieś ogólnie właśnie taki zakładający to badanie, studiowanie Biblii. Więc wiesz co, ja myślę, że nie byłem zamknięty, wręcz tęskno mi było do czegoś, co widziałem nie wiem, w telewizji, jeżeli chodzi o worship, o uwielbienie gospelowe, właśnie takie bardziej, czyli ten amerykański, znany mi sznyt, gdzie to jest wszystko żywe, piękne i teraz ja tak lubię i potrafię, wiesz, chwalić Boga. Właśnie z kolei w tych wspólnotach, które były dla mnie korzenne, tego nie było, nie? Więc i moje serce było otwarte i pragnęło tego, nawet wręcz tego nie rozumiało, czemu jest tak, bym powiedział, dosyć skostniale, nie? Bardziej, Asiu, chodzi mi o to i ja na tym jakąś taką, myślę, że to się fajnie jakaś taka myśl i jakiś rozdział by tutaj, wiesz, udało zamknąć. Dążę do tego, że takie towarzyszące w jakiś sposób może takie, wiesz, przekonanie jakby takiej lepszości poprzez to,
że więcej jakby wiesz Okej. od drugiego i ono groziło wbijaniem się po prostu w jakiś rodzaj w dialogu takiej, raczej było nastawione wtedy pewnie na punktowaniu rozmówcy, a zobacz, na przykład ty nie masz racji, bo tak, bo tu jest napisane tak i tak dalej, niż w ogóle wyjść od tego, co jest bazowe i czego nas tak naprawdę uczy bohater tej księgi, czyli w ogóle, żeby jeżeli już mam takie przeświadczenie, że coś jest inaczej, to w ogóle, żeby zacząć od tego, że od troski, że szkoda mi, że w ogóle jest inaczej i żeby w pragnieniu, wiesz, zatroszczenia się drugim chcieć się jakby podzielić, czyli że to robię dla ciebie, a nie dla siebie. Nie? Tak? Okej, tak, to jest czyli jasne. Ja bym dodała do tego jednak, Opa. żeby nie wyszło za pysznie na takiej zasadzie, że ty wiesz lepiej, że moje takie odczucie jest też związane z tym, że jednak wspólnie prowadzimy tę drogę i jestem też świadkiem tej przemiany w kontekście tego otwarcia tego serducha, że wydaje mi się, że i to dotyczy też i Ciebie, i mnie, że zaszła taka piękna zmiana, która polega na tym, że w pierwszej kolejności to serce jest najważniejsze, czyli serce do Boga, czyli ta miłość, ta prawda w tej relacji, a nie to, ile Ty wiesz i czy to, co wiesz, to się zgadza z tym, że akurat ja wiem, że to jest dobre, nie? Że wydaje mi się, że to jednak jest, Szymciu, najważniejsze i warte po prostu też jakby podkreślenia, w sensie, że to... I to jest w ogóle niesamowite, że to wiesz co w każdej stronie, bo z jednej strony tutaj znowu słynny fragment tak zwanego hymnu o miłości z listu do Koryntian właśnie mówi, że chociażbym miał, wiesz, wiedzę, a byłbym bez tej miłości, byłbym pusty, czyli i to jest ciekawe, bo czyli i Pismo o tym mówi, ale moje serducho, wiesz, jakby też to odczuwało, bo ja gdzieś rozmawiając czasami właśnie te lata temu z ludźmi na tematy związane z wiarą, z rozczytywaniem Pisma, z religią, z przekonaniami, mam wrażenie, że bardziej byłem taki zmęczony trochę jak po takiej szarpaninie słownej, a teraz towarzyszą temu inne emocje jakby i wartości. No właśnie, i tymi jakieś takie wartościami. płynące. Okej, dzięki. I tymi wartościami, i tym kręgosłupem moralnym, jak już wcześniej powiedziałam, będziemy się tutaj starali dzielić, chcąc jakby dać temu zewnętrznemu oku, naszemu słuchaczowi czy widzowi taką przestrzeń być może do refleksji, a może pomóc odpowiedzieć, tak jak to napisałam w tym wstępie, na jakieś nurtujące pytania, bo może ktoś znajdzie tu jakąś odpowiedź, której szuka, może ktoś się z nami zgodzi, ktoś się z nami nie zgodzi, ale ta potrzeba w głębi serca jest, żeby tą prawdą, która nas tak buduje, która nas tak przemieniła, która nas tak trzyma jako to jedno małżeńskie ciało, żeby się podzielić i chciałabym zakończyć. Co nie jest wcale takie łatwe. Mówię, to prawda, nie? Takie to prawda, trzymanie to nie jest łatwe, i ale utrzymanie się razem. Tak. Jak widzimy i wiemy, co więc się... Więc będziemy o tym więcej mówić i chciałabym zakończyć ten dzisiejszy odcinek cytatem z Księgi Izajasza, ze Starego Testamentu, bo Księga Izajasza znajduje się w Starym Testamencie z rozdziału 55. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia. I do zobaczenia.